Dzisiaj po raz kolejny dotkniemy Grecji, ale nie tej słonecznej i gorącej, a tajemniczej i mrocznej, skrywającej się gdzieś w cieniach zabytkowych budowli. Podpiszemy cyrograf za sprawą płyty Rotting Christ, Thy Mighty Contract. Rotting Christ powstają w Atenach w 1987 roku i są jednym z filarów greckiej sceny black metalowej. Założycielami byli Sakis Stolis gitara, wokal, Themistolis perkusja oraz Jim Patsouris bas. Początkowo grają grindcore'a, w 1987 roku nagrywają pierwszą demówkę, potem kolejne dwie określają je jako death metal, gdyż termin black metal jeszcze wtedy nie był taki popularny. W 1991 nagrywają pierwszą epkę Passage to Arcturo, zaś w 1993 wydają swój debiut Thy Mighty Contract, o którym chciałbym wam trochę dzisiaj powiedzieć. Album ten, wydany dla Osmose Production, to niewątpliwie już klasyka i wybitne dzieło greckiej szkoły black metalowej. Niestety już troszkę zapomniany, a to najlepszy moment, by go odświeżyć, przypomnieć bądź przedstawić wszystkim z was. Ta płyta zawiera w sobie jakieś nieprzebrane ilości czerni i zła. Może dzięki surowości brzmienia, może dzięki tajemniczym uduchowionym melodiom wygrywanym na klawiszach, może dzięki wściekłemu gardłowemu wokalowi Sakisa. Trudno powiedzieć, jednak ciemność i zło wylewa się z tej płyty jak woda z przepełnionego kielona. Gitary są gęste i ciężkie, w przeciwieństwie do wysoko nastrojonych gitar gawiedzi norweskiej. Wygrywają mroczne melodie i świetne solówki, które są niewątpliwie atutem tej płyty. Album wręcz tryska muzykalnością. Chłopaki zdecydowanie dystansują się od maniery nordyckiej. To prawdziwie nienawistny i inny od wszystkiego album, tak pod względem brzmienia, muzyki, jak i atmosfery. Co jakiś czas pojawiają się folkowe wstawki, które wzbogacają melodię, której jednak jest na albumie pod dostatkiem. Klawisze pojawiają się w momentach dla nich przeznaczonych i nie narzucają się, wzbogacając ten mroczny klimat albumu. Riffy gitarowe w mniejszym stopniu opierają się o tak popularne w black metalu tremola, raczej o rytmiczne staccato wygrywane przez dwie gitary. I to jest dla muzyki Greków również bardzo unikalne. Większość utworów jest utrzymane w średnich tempach, jednak są one bardzo intensywne i wydaje mi się, że te prędkości są dobrane korekt, aby słuchało ich się dość dobrze. Teksty zaś to jakieś dziwaczne, okultystyczne metafory, jednak pasują one do muzyki, aby sprawiać wrażenie jeszcze większej tajemniczości i magii. Każdy utwór na tym albumie to swoiste dzieło sztuki. Mimo że z początku mogą one się wydawać podobne do siebie, jednak każdy zawiera taki moment, jakieś klawisze, jakieś melodeklamacje, zagrywki, które odróżnia go zdecydowanie od poprzednika. To wielki album wart posiadania w swojej kolekcji i tyle w temacie. Dobra, to posłuchajmy fragmentów tego albumu. Transform All Suffering into Plagues zaczyna się podniosłym intro klawiszowo-gitarowym, po czym wchodzi mroczny wokal, który bardziej recytuje niż śpiewa, ciężkie gitary. Utwór jest bardzo zróżnicowany i fajnie przeplatają się klawisze z gitarami. Evgment Thy Gift to utwór niemalże thrashowy, może dlatego, że główny riff przywodzi na myśl Seek and Destroy Metaliki, z tym, że jest bardziej natchniony grozą. Zaś The Exiled Archangels przywodzi na myśl Funeral Fog Mayhem. W utworze występują brzmienie fletu oraz nawiedzone melodeklamacje. I na koniec według mnie jeden z najwspanialszych kawałków w całym świecie metalu, czyli The Fourth Night of Revelations. Utwór ma genialny riff, który się wbija w głowę. Poza tym ten piekielny groove tworzy z niego prawdziwy hit. Jest on przepotężny i podzielony na dwie części. Także słuchajcie. A teraz zapraszam do obczajki okładki oraz wkładki do płyty. Na takiej zielono-granatowej okładce w tle widzimy kozła z odwróconym pentagramem, a pod nim 3 ukrzyżowane osoby. Nad grafiką czerwone logo zespołu, a pod grafiką tytuł. Muszę przyznać, że okładka mimo pewnej swojej nieporadności jest bardzo ciekawa, tajemnicza i złowieszcza.
Może właśnie dlatego, bo tło przedstawia jakby mroczne bagna skąpane w porannej mgle. W każdym razie przyciąga bardzo wzrok. Na pierwszej rozkładówce po lewej stronie mamy zdjęcia chłopaków z dawnych lat, po prawej zaś na czarnym tle wydrukowane teksty do utworów. Środkowa rozkładówka to dalsze teksty do utworów. Na ostatniej rozkładówce widzimy zdjęcie chłopaków z jakiegoś koncertu, po prawej zaś plakat koncertu Rotting Christa wraz z Blasfemy i Immortalem. Pod spodem zdjęcia chłopaków. Na ostatniej stronie rozkładówki takie mało wyraźne zdjęcie jednego z muzyków w takiej mrocznej pozie, a pod spodem nazwa zespołu. Płyta CD prezentuje się w ten sposób, czyli na czarnym tle, logo zespołu oraz tytuł napisane na czerwono oraz logo wydawcy. Pudełko zamyka taka czarna strona z 4 zdjęciami członków zespołu oraz tytuły utworów, które są napisane na czerwono średnio widoczne i informacje odnośnie nagranego albumu. Pod spodem po lewej logo Peaceville Records. To jeden z tych albumów, który jako pierwszy kupiłem sobie na kasecie licencyjnej wydanej przez Carnage Records. Mimo że we wkładce były pokrzaczone tytuły, otwierał on przede mną totalne otchłanie piekła i czeluści. Muszę przyznać, że było to dla mnie wielkie wtedy wrażenie i odkrycie. A teraz zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!